Cześć! Kupiłeś właśnie serwer i nie wiesz, jak zalogować się do zdalnego zarządzania? A może przejęłeś administrację po kimś, kto nie zostawił danych do logowania? W tym filmie pokażę Ci, jak odzyskać do niego dostęp. Przejdziemy przez scenariusze, kiedy znamy adres IP, jak i te, gdzie nie mamy żadnych danych. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, co może Ci się przydać. Serwer, monitor, klawiatura, osobny komputer lub laptop i wspólna sieć, którą stworzymy przy pomocy tego małego switcha. I teraz od początku. Do serwera podpinamy przynajmniej jeden kabel RJ45 do portu iDRAC, monitor i klawiaturę, a sam serwer podpinamy do prądu. Z przodu serwera mamy taki listek z numerem seryjnym. Jeśli serwer wychodził z fabryki z wygenerowanym customowo hasłem, to znajduje się ono pod spodem. Jeśli nic na tym listku nie mamy, to serwer ma fabrycznie domyślne hasło. Odpalmy serwer i przejdźmy do pierwszego kroku. Serwer włączony. Przejdźmy więc do komputera obok. To może być laptop, zwykły PC czy nawet Mac. Ważne jest jedynie to, by był w tej samej sieci co serwer. W naszym przypadku zrobiliśmy prostą, wspólną sieć z pomocą małego switcha. Odpalmy przeglądarkę i sprawdźmy fabryczny adres IP do zdalnego zarządzania w serwerach Dell 192.168.0.120. Powinien pojawić się nam komunikat o tym, że strona nie jest bezpieczna. To normalne, serwery nie mają kluczy SSL. Klikamy, że chcemy przejść dalej i naszym oczom powinien ukazać się interfejs logowania. Jeśli pod danym adresem IP nic się nie dzieje, to zaraz pokażemy Ci, jak to naprawić. Tymczasem teraz chwila na hasła dostępu. Domyślny login to root, a hasło Calvin. Sprawdźmy, czy działają. Pamiętaj, że jeśli wcześniej na listku serwera znalazłeś unikalne hasło, to wpisz właśnie je zamiast domyślnego Calvina. OK, i jesteśmy w środku. Co jednak, gdy serwer nie miał domyślnego hasła albo adresu IP? Jeśli fabryczne rozwiązania nie działają, to musimy wrócić do serwera. Aby przejść dalej, musisz zrestartować serwer. Podczas uruchamiania serwera adres IP wyświetli się na ekranie, podobnie jak tutaj. Zapisz ten adres, bo później będzie Ci potrzebny. Możesz tutaj zrobić pauzę, spróbować pisać go w przeglądarkę i użyć domyślnego hasła. My jednak od razu przejdziemy do jego resetowania. Przy uruchamianiu się serwera wejdź do BIOSu wciskając klawisz F2. Gdy menu się wczyta, przejdź do iDRAC Settings, Network i PV4 Settings. W polu IP adres znajdziesz aktualny adres. Możesz go zmienić, my jednak zostawimy go takim, jakim jest. Teraz przechodzimy do iDRAC Settings, następnie do User Configuration. W polu Username widać login administratora. Zazwyczaj jest to root. Oczywiście możesz zmienić ten login na własny, jeśli chcesz. My wpiszemy Get Price. Kliknij w pole Change Password, wpisz nowe hasło i potwierdź. Pamiętaj, że hasło musi mieć minimum 8 znaków, duże litery i znaki specjalne. Inaczej się nie zapisze. Naciśnij teraz Escape i zapisz zmianę. Gotowe! Hasło administratora zostało zmienione. Wróćmy z powrotem do komputera i sprawdźmy, czy faktycznie działają. Na komputerze wpisujemy adres. Podaję login GetPrice i hasło, które ustawiłem. I to wszystko. Jesteśmy w iDRAC-u. Stąd możemy zrobić wiele ciekawych rzeczy z serwerem, ale o tym będziemy mówić w naszych kolejnych filmach. Opcjonalnie, jeśli mamy więcej użytkowników niż tylko roota, możemy już z tego poziomu zmienić również ich hasła. Przechodzimy do iDRAC Settings, Users, Local Users. Wybieramy użytkownika, klikamy Edit, wpisujemy nowe dane w polu Password i Confirm Password. Klikamy Save. Użytkownik może zalogować się teraz do panelu przy użyciu nowego hasła. Film nagraliśmy na serwerze Dell PowerEdge T340 z iDRAC 9 na pokładzie. To kompaktowy serwer Tower dla mniejszych i rozwijających się firm.
Ten i wiele innych serwerów nowych i polizingowych znajdziesz w naszym sklepie getprice.pl. Dzięki za poświęcony czas. Staraliśmy się w maksymalnie krótki i przystępny sposób pokazać, jak rozwiązać ten problem. Możliwe jednak, że spotkaliście się z innymi trudnościami, a ich omówienie może pomóc pozostałym użytkownikom. Zachęcamy do dzielenia się swoimi wskazówkami w komentarzach. Do usłyszenia.